tu Mateusz z Matmax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na luty. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, dalej rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdę do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach i całość zakończę informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Na moim kanale są już czytania noworoczne, tutaj gdzieś je na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również je znajdziecie, więc zachęcam do sprawdzania. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, bo wówczas będzie można wyciągnąć średnią z obu czytań. Bliźnięta, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Karta Asa Mieczy. Miesiąc komunikacji, ale też nowych pomysłów i idei. Co do Was przychodzi, co się pojawia? O, tutaj przychodzi karta Głupca. Karta związana z nowym początkiem, z nową przygodą. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj jest trójka kielichów. Bliźnięta, jak Wy przedstawiacie się w lutym? Dziewiątka buław. No powiem Wam, że konkret czytanie. Widzę tutaj dużo skupienia i takiego dążenia do jakiegoś konkretnego celu bez rozpraszaczy. Dużo determinacji jest tutaj w Was. Rada. W Radzie jest król buław, trygon ognia, baran, lew lub strzelec i czego raczej nie robić, czego unikać. Czwórka kielichów i z przełożenia szóstka kielichów. I te dwie ostatnie karty są dosyć dziwne, nie do końca mi pasują do całości rozkładu, ale jestem pewien, mam nadzieję, że jakoś w międzyczasie to się sklei. I od razu powiem, że pojawiło się sporo kielichów, no buławy też. Więc jedne z nich kielichów mówią o emocjach, a buławy raczej o pasji i motywacji. Ale zacznijmy od tego, że z przełożenia jest szóstka kielichów i ta karta może mówić o zaglądaniu w przeszłość. I szczerze mówiąc, tak patrząc na cały rozkład, to mi się wydaje, że Wy chcecie coś odświeżyć z przeszłości, ale wydaje mi się, że to jest bardziej jakieś pragnienie, marzenie, cel. Na przykład powiedzmy, że zawsze chcieliście napisać książkę o przygodach kogoś tam. I teraz stwierdzacie, no dobra, jest właściwie na to czas najlepszy, zaczynam. Tutaj słuchajcie, możecie sobie to dopisać do jakiejkolwiek sytuacji, do spełnienia planu z przeszłości a propos nauki języka czy czegokolwiek. Szóstka kielichów to też jest karta takiego rozproszenia, rozmarzenia i ja myślę, że to ma związek z poprzednim tygodniem, może miesiącami poprzednimi. Sprawdzajcie czytania na styczeń, w razie czego może tam coś będzie więcej. Zobaczcie, tutaj z kolei w ogólnej energii jest dla Was as mieczy i
bardzo dobrze, ja go bardzo lubię. Jest to karta, która mówi o nowym początku, nowych idei, pomysłów i tak naprawdę ona mi się kojarzy z takim umysłem jak żyleta, z takim skupieniem i wydaje mi się rzeczywiście, że tutaj być może Wam się przypomni, że w przeszłości było jakieś pragnienie niezaspokojone i rzeczywiście stwierdzicie, że teraz jest na to czas najwyższy. Ewentualnie już Wy sobie znajdziecie jakieś nowe zajęcie, bo as mieczy to jest właśnie taki trzeźwy, skupiony umysł i niewątpliwie tego jest bardzo dużo w tym miesiącu. Skupienia się na jakimś celu i w ogóle myślenia, ale nie na zasadzie bujania w obłokach, tylko bardziej takiego porównywania, planowania i tak dalej. Zobaczcie, przychodzi do Was karta głupca i głupiec jest kartą zerową w wielkich arkanach i mówi dosłownie o wyruszaniu w nową drogę, o nowym etapie, o rozpoczęciu od zera, więc wydaje mi się, że rzeczywiście bliźnięta albo odświeżają pewien pomysł, albo po prostu wymyślają sobie coś zupełnie innego i czy to jest związane z, powiedzmy, zimowym kursem językowym, czy jazdy na nartach, czy jakimkolwiek innym kursem, czy jakimś postanowieniem, to już zależy od Was. Piszcie, chętnie się dowiem. To może być też praca nad jakimiś nawykami, która była do tej pory nie po drodze. W każdym razie głupiec to jest kolejna karta nowego początku w tym czytaniu i niewątpliwie pokazuje Was jako osoby pełne takiej ciekawości, chęci do odkrywania. Zobaczcie, tutaj z kolei odchodzi do przeszłości karta trójki kielichów i ona przedstawia 3 takie rusałki, które ze sobą świętują i się świetnie bawią. I powiedziałbym, że tutaj przede wszystkim zabawy i rozpraszacze nie są Wam w głowie. Wy raczej tutaj tak troszeczkę poważniej, ale daje Wam to mnóstwo satysfakcji, bo wiecie, na czym macie się skupić, co macie robić i jak macie robić. Jest tutaj cel i może być nawet momentami w tym miesiącu mało czasu na właśnie zabawę, na rozrywkę. Ale szczerze mówiąc nie widzę, żeby tutaj było jakieś narzekanie, smutek czy wielka tragedia w związku z tym momento. I teraz tak. Wy przedstawiacie się jako karta 9 buław, która pokazuje tutaj takiego pewnego siebie wojownika. Jest to karta, która w tej talii przede wszystkim mówi o takim honorze, o skupieniu się i gotowości do tego, aby rzeczywiście osiągać jakieś cele, dochodzić do czegoś. Ja myślę, że tutaj przede wszystkim też patrząc na całość Waszego rozkładu, to jest taka gotowość i chęć do pokonywania przeszkód. Ja myślę, że jeśli chodzi o wszystkie postanowienia noworoczne, wszystkie plany, czy jeśli chodzi o naukę, czy jeśli chodzi o powrót do sportu i tak dalej, naprawdę tutaj Wam mocno siedzą w głowie. Wy też umiecie bardzo oddzielić osoby zupełnie niepoważne, które nie są Wam potrzebne w tym miesiącu, od takich, które naprawdę coś dla Was znaczą, z którymi relacje rzeczywiście naprawdę Wam coś dają, ale wzbogacają Was. Bardziej na tej zasadzie. Przede wszystkim wewnętrznie. Zobaczcie, w Radzie jest as, nie as, to jest król buław i król buław niewątpliwie właśnie pokazuje kogoś, kto jest bardzo pewny siebie, zorganizowany, konsekwentny, ktoś, kto trenuje silną wolę i nie mówię, że tego Wam brakuje, no bo 9 buław, tak, ale jak najbardziej trzeba to wszystko mieć cały czas w głowie. To właśnie tą silną wolę, utrzymywać tą swoją chęć i wigor, dlatego że tutaj może być naprawdę intensywnie i wypadałoby wykorzystać to, że w ogóle macie ku temu szansę, chęci, siłę. Tutaj też jest w Radzie baran, lew, strzelec, trygon ognia. Nie wiem, czy Wam to coś mówi. Zastanawiam się, jakie macie ascendenty, może macie Wy właśnie w trygonie ognia. Ja mam, bo jestem baranem. No to dla swoich ascendentów też sprawdźcie czytania.
Czego nie robić, czego unikać? Jest to 4 kielichów, która pokazuje taką osóbkę, która myśli, kontempluje i nie może dojść do jakiegoś konsensusu, nie może znaleźć rozwiązania, podjąć decyzji. I powiedziałbym w ten sposób, a nie. Słuchajcie, uciekła mi myśl, nie wiem czemu. Tak się zamyśliłem nagle, wyrwało mnie. Zobaczcie, tutaj jest 4 kielich wyciągany do tej osoby przedstawionej i ja bym powiedział, że to mógłby być rozpraszacz. Unikać tych rozpraszaczy, walczyć z nimi, ale też, słuchajcie, za długo się nie zastanawiać. Podejmować szybko decyzje a propos zmian, a propos nowych etapów. Też wyzbywać się osób, wyzbywać się. W tym miesiącu unikać towarzystwa osób, które mają Was spowolnić, które właśnie Was nie inspirują, nie dają Wam motywacji, coś takiego. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Tutaj królowa kielichów chciała wyjść, ale nie biorę. Jest karta sprawiedliwości. Wybaczcie. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się Wasz partner lub partnerka. As buław. Dobrze, namiętność, pasja. Jak Wy się przedstawiacie? Dziesiątka monet. Stabilna sytuacja w relacji, w związku. Rada dla Was. Tutaj też jest taka informacja, że niektórzy z Was mają na tyle mało czasu i tak bardzo się skupiają na swoim kształceniu się, na pracy, na rozwoju, że mogą nie mieć czasu na randkowanie. W Radzie jest głupiec. Już drugi raz się pojawił. Czego nie robić, czego unikać? Karta maga i gwiazda z przełożenia. Ładne karty. Większość wielkich arkan, więc to może być istotny miesiąc. Zobaczcie. Karta maga, karta głupca, gwiazdy oraz sprawiedliwości. I teraz tak, tu jest bardzo ważna rzecz. Dla związków, które nie są określone i w których nie wiecie, na czym stoicie, rada jest taka, żeby pojechać, załatwić coś, być może się rozmówić, dlatego że marnujecie swój potencjał. Być może to nie jest dla Was. Być może jest tak, że jedno się stara, a drugie troszeczkę mniej. I to nie wynika z, powiedzmy, chwilowej sinusoidy w dół, tylko po prostu z tego, że chyba do siebie nie pasujecie. Ale spokojnie, będzie też inny przekaz. Z przełożenia dla związków gwiazda, moja ulubiona zresztą, mogłabym mówić z jednej strony o iluzji, o której trzeba porozmawiać i o tej niepewności, ale z drugiej strony też, że dla par szczęśliwych, tutaj raczej widzę spełnienie, tutaj widzę ukojenie, tutaj widzę poczucie, że jednak mieliście być ze sobą. Jakoś ta gwiazda tak chciała, czy los tak chciał. I bardzo dobrze. Jeśli chodzi o single, to dla Was z przełożenia karta gwiazdy, która mówi o nadziei, o czymś bardzo pozytywnym, o takiej gwiazdce z nieba. Wydaje mi się, że w tym miesiącu jest szansa na poznanie bardzo ciekawej, atrakcyjnej osoby, która szybko Wam zawróci w głowach. W ogólnej energii dla związków jest karta sprawiedliwości i z jednej strony dla relacji, powiedzmy, szczęśliwych, widzę tutaj, że
jest równowaga w braniu i dawaniu i jest wyjaśnienie sytuacji, która sprawiała, że jest iluzja pomiędzy wami, czyli jedno się stara, drugie nie na przykład, albo jesteśmy relacją nieokreśloną, nie wiem w którą stronę to idzie. Tutaj raczej widzę stabilizację i też to jest świetny miesiąc na to, aby razem robić coś sądowo, podpisywać dokumenty, razem inwestować pieniądze. Jeśli chodzi o single, to dla Was w ogólnej energii ta karta sprawiedliwości mówi o tym, że bardzo tak jakby z uważnością podchodzicie do nowych relacji. Z jednej strony szybko Wam ktoś może zbałamucić w głowie, ale Wy ostrożnie. I to jest bardzo dobrze, dlatego że jest to dosyć dojrzała, taka dorosła postawa. Tylko żeby nie było na tej zasadzie, że za bardzo się uprzedzacie w ogóle do nowo poznanych osób. Jeśli chodzi o Waszego partnera lub partnerkę, to pokazują się jako karta asa buław, który niewątpliwie jest płonący i mówi o namiętności, o chemii, która jest pomiędzy Wami, o tym, że jest mnóstwo pasji i ogień w tej relacji jest wzniecony na nowo, zwłaszcza ze strony Waszego partnera, partnerki. Tutaj może są nawet jakieś chęci do eksperymentowania na tle takim łóżkowym. Do singli przychodzi karta asa buław. Ja bym powiedział w ten sposób: jakiś romans niewątpliwie może wybuchnąć w tym miesiącu. I to jak? Po prostu chemia od początku i przyciąganie. Dlaczego nie? Jeśli rzeczywiście jest to połączone z tą Waszą uważnością i poszanowaniem siebie, to możecie mieć z tego super przyjemność i może nawet z tego być coś więcej. Inna rzecz jest taka, że część z Was jest bardzo zajęta spełnianiem marzeń i celów. Po prostu. Zobaczcie, Wy w związkach przedstawiacie się jako 10 buław, przepraszam, 10 monet. Karta obfitości finansowej, karta stabilizacji życiowej i w ogóle komfortu w związku z Waszą relacją, więc ktoś tutaj wie, na czym stoi. Jest tak, jak sobie powiedzmy, nawet nie to, że wymarzyliście, tylko jest dobrze, psuć nie trzeba. Na razie stabilnie. Nie widzę tutaj nic złego. Też widzę, że ktoś może chce razem inwestować pieniądze, może nawet w remont, może nawet w nieruchomości i to jest bardzo dobrze. Jeśli chodzi o single, i te związki, w których nie ma równości, to powiedziałbym, że Wy wybieracie jednak stabilizację i chyba musicie się mocno zastanowić na temat tej relacji. Single jako 10 monet. Powiedziałbym tak: albo macie szansę na poznanie kogoś podczas spotkań towarzyskich, zawodowo-edukacyjnych, szkolnych, typu powiedzmy jest spotkanie noworoczne, albo, bo to luty, jest spotkanie z jakiejś tam okazji, może walentynkowe, znajomych z pracy i ze szkoły i ktoś przyprowadzi nową osobę i powiedziałbym, że możecie trafić na taką właśnie nową osobę podczas spotkań towarzyskich. 10 monet też sugeruje, że ktoś z Was jest bardzo zajęty uczeniem się, pracą, spełnianiem siebie na tle zawodowym i przez to okazja może Wam sprzed nosa, że tak powiem, uciec. Momento. Zobaczcie, w razie dla związków jest karta głupca i z jednej strony mogłaby mówić, żeby nie pozwalać się wtrącać młodszym bądź niedojrzałym osobom, niedojrzałym emocjonalnie do Waszych relacji, zwłaszcza dzieciom, ale też ta karta mówi, żeby dla osób, u których jest, powiedzmy, od jakiegoś czasu nie wiecie, na czym stoicie, to raczej inwestować w coś nowego. Po prostu stać Was na coś więcej. Jedna rzecz. Druga rzecz dla szczęśliwych relacji, które powiedzmy mają od czasu do czasu jakieś problemy, jak każda relacja. Karta głupca mówi, aby wybaczyć, spróbować, ale
Tutaj mają być jakieś zasady. W radzie dla singli karta głupca. Powiedziałbym tak, spróbować po prostu. Bawić się, cieszyć życiem. Nie ma to nic wspólnego z chodzeniem do łóżka cały czas z kimś innym, chyba że chcecie. Ale po prostu być osobą towarzyską, poznawać nowe osoby i tyle, nawet dla siebie po prostu. No i też na pewno nie brać byłych. Czego nie robić, czego unikać w związkach karta maga? No właśnie, obiecania, czarowania, maślanych oczu. Wszystko będzie dobrze, zmieni się. Tutaj mają być zasady właśnie. Co się ma zmienić, jak nad tym będziecie pracować i tak dalej, i tak dalej. W ogóle też przejść do czynów, a nie tylko marzyć o wspólnym wyjeździe, wspólnej inwestycji, o remoncie i tak dalej. Tutaj popędzić kogoś trzeba. Czego unikać dla singli? Karta maga. Po pierwsze, nie ujmować sobie uroku, wdzięku, inteligencji. Nie krytykować siebie, bo to w ogóle bez sensu. Ale też, słuchajcie, unikać kogoś, kto czaruje i opowiada, że się zmieni i będzie inaczej niż kiedyś. To może być ktoś były. Jeszcze inna rzecz. Nie obawiać się flirtu. Wzięta mają w tym miesiącu dużo flirtować. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse i jaka będzie dla Was ogólna energia? Karta rycerza kielichów. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Królowa buław, która sama chciała wyjść, a wcześniej w radzie, w ogólnym czytaniu był król buław. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj z kolei karta sprawiedliwości, ale niech ja rozłożę wszystkie karty, zobaczymy, jak Wy się przedstawiacie. Ósemka mieczy, trochę autosabotaż właśnie. Rada dla Was. Kapłanka, bardzo mądra osoba. W ogóle jest pod królową buław, więc mi się wydaje, że tutaj może być jakaś współpraca z wpływową kobietą, a może bliźnięta, może w ogóle trygonem ognia, czyli baran, lew, strzelec. Czego nie robić, czego unikać? Karta gwiazdy i z przełożenia rycerz buław. Nieźle. Tutaj akurat jeśli chodzi o... w ogóle zobaczcie, dwóch rycerzy. Zupełnie różni. Woda i ogień. I teraz tak. Tutaj może być coś pomiędzy sercem a rozumem. Jeśli chodzi o zmiany, inwestycje lub współpracę. Ogólnie rzecz biorąc, z przełożenia karta rycerza buław pokazuje osobę lub sytuację rozjuszoną, taką w gorącej wodzie kąpaną. Najprawdopodobniej będzie to intensywny miesiąc, w którym dużo się dzieje, jest dużo pożarów i należy je gasić i myślę, że dlatego jesteście tak zajęci. Chodzi tutaj o wielość zadań w pracy, o wielość zleceń, o kreatywność itd. Zobaczcie, w ogólnej energii jest rycerz monet i on z kolei gasi tego, rycerz kielichów. I on z kolei gasi tego rycerza buław. I to dobrze, dlatego że on gdzieś tutaj umie zapanować właśnie nad stresem, nad nerwami, nad tym ogniem, który ma dookoła Was się dziać, dlatego że inni nie umieją się skupić lub dotrzymywać terminów.
Rycerz kielichów też coś świętuje i myślę, że będzie to pomyślna współpraca, pomyślne podpisanie umowy lub jakby ugoda, zawarcie paktu z jakąś kobietą. Bo zobaczcie, przychodzi do Was królowa buław i ona właśnie jest wpływową, pewną siebie kobietą. I to może być Wasza przełożona, szefowa, czy tam już sobie możecie odwracać, to też może być mężczyzna, czy ktokolwiek. Ale ktoś, z kim zdaniem, tutaj jednak Wy się liczycie, albo powiedzmy większość się liczy. I mam wrażenie, że razem coś możecie wspólnie osiągnąć. Tutaj też widzę u Was mnóstwo zapału, inspiracji, kreatywności. Królowa buław również Wam to przynosi. I to dobrze. Kto nie będzie gasił pożarów lepiej jak nie Wy w tym miesiącu. Do przeszłości odchodzi karta sprawiedliwości z kolei i może być tak rzeczywiście, że będziecie w tym miesiącu zostawać po godzinach albo przyjmować na swoje barki dodatkowe zadania. Jeśli chcecie, jasne, ale pamiętajcie, żeby upomnieć się o to, aby dostać odpowiednie wynagrodzenie, odebrać sobie te godziny innego dnia lub na przykład jakiś bonus, cokolwiek, gratis, już tam nie wiem, gdzie pracujecie, ale ten miesiąc też sprzyja rozwiązywaniu spraw związanych z dokumentami, z rozliczeniami z sądem. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako 8 mieczy i ta karta niewątpliwie mówi o ograniczeniu. Tutaj jest przedstawiona kobieta, która ma związane ręce, oczy, zasłonięte tutaj dookoła niej miecze i to jest taka sytuacja, z której trudno wyjść, ale motocykl potwierdza. To jest bardziej taka klatka taka w głowie, czyli autosabotaż. Ojejku, ile się dzieje, nie dam rady. Nie ogarnę tego, nie nadaje się. Jestem głupi, jestem brzydka i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo złe, nad tym trzeba pracować. Nad krytykiem, bo to jest niezdrowe, ale tutaj jeszcze możecie dać się wpędzić jak dzik w wieżyny po prostu w dodatkowe zadania. I później będzie takie, a czemu jestem taki zmęczony? Wiemy dlaczego, bo harujesz po godzinach. W razie karta kapłanki. Kapłanka, bardzo mądra kobieta, wysoko postawiona, wysoka pozycja i z taką trzeba dobrze trzymać. Znajomości w tym miesiącu, cóż mam powiedzieć, przydadzą się. W ogóle też pamiętać słuchajcie, ona jest mądra, wie czego chce, a czego nie chce. I tutaj pamiętać o swojej godności, o swoim honorze. To też tak a propos zostawania po godzinach i robienia dodatkowych zadań. Czego nie robić, czego unikać? Karta gwiazdy, czyli w negatywie unikać iluzji. Zapłacimy Ci, damy Ci podwyżkę, będzie zmiana. Tutaj mają być konkrety. Kiedy? Konkretnie. Ja robię to i tamto, pracuję tyle i tyle, i chcę dowiedzieć się, kiedy będzie to i tamto obiecane, ale oczywiście w taki dyplomatyczny, mądry sposób. Jeszcze jedna rzecz. Nie obawiać się spełniać swoich marzeń i planów zawodowych, próbować. Autosabotaż jest bez sensu. Trzeba zrobić dobry plan. Wszystkiego dobrego. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Tutaj gdzieś podlinkuję czytania noworoczne, więc koniecznie sprawdzajcie. Zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.